Cześć, witajcie w nowym odcinku Winning Engineering, gdzie omówimy sobie aspekty techniczne nowego bolidu Alfa Romeo Racing Orlen. W celu ograniczenia kosztów rozwoju bolidu został wprowadzony system tokenów. Każdy zespół ma do dyspozycji 2 tokeny, które może wydać na rozwój elementów umieszczonych na liście. Tokeny należy wydać na usprawnienia konstrukcji nośnej, układu przeniesienia napędu, hamulcowego, paliwowego, hydraulicznego oraz poszczególnych elementów zawieszenia, układu chłodniczego i elektrycznego. Inżynierzy z Hinwil zdecydowali się na wydanie obu dostępnych żetonów na rozwój projektu przedniej struktury zderzeniowej. Chociaż system tokenów bezpośrednio nie ogranicza rozwoju aerodynamiki, to właśnie w tym zakresie pojawiły się najważniejsze i największe zmiany regulaminowe. Aby ograniczyć siłę docisku o około 10%, regulamin wprowadza redukcję powierzchni podłogi w pobliżu tylnych kół. Dodatkowo redukuje o 50 mm wysokość pionowych listw w kanałach dyfuzora, a także ogranicza rozmiar skrzydełek umieszczonych na tylnych kanałach chłodzenia hamulców. Analizę zacznijmy od elementu, który jako pierwszy napotyka strugę powietrza, a więc przedniego skrzydła. Alfa Romeo pozostała przy koncepcji przedniego skrzydła, którą rozwija już od kilku lat. Zewnętrzny sektor skrzydła o niskim kącie natarcia płatów odpowiada za skierowanie strugi na zewnątrz, aby zneutralizować wpływ turbulencji generowanych przez przednie koło. Za wytwarzanie większości siły docisku odpowiada przy takim rozwiązaniu wewnętrzna część płatów. Główny płat zaopatrzony został w rozwiniętą koncepcję, która obecna była już w C39, czyli wklęsła powierzchnia mająca na celu generację wiru, który wzmocni największy i najistotniejszy wir Y250. Zmiany te mogą być interpretowane jako próba zwiększenia efektu izolacji podłogi i dyfuzora przy użyciu tych wirów. Przechodząc do elementu, na który Alfa Romeo spożytkowała 2 dostępne tokeny, widzimy, iż zwężeniu uległa powierzchnia nosa. Dzięki temu stawia ona mniejszy opór powietrzu i sprawia, że powietrze o większej energii dociera do sekcji bocznych. Projekt przedniej części jest bardzo interesujący, gdyż nie jest to kopia rozwiązania Mercedesa, a bardziej połączenie przedniej koncepcji nosa z C39 z zastosowanymi przez Mercedesa pelerynami. Powierzchnie te kierują strugę w dół, ku podłodze, doprowadzając tam większej ilości powietrza, co może być sposobem na odzyskanie części osiągów dyfuzora utraconych przez cięcia regulaminowe. Sekcje boczne, choć różnią się od swoich odpowiedników z zeszłorocznej prezentacji bolidu C39, w znacznym stopniu przypominają wersję z końca sezonu 2020. Możemy się domyślić, iż podczas testów zobaczymy odświeżoną wersję, która będzie lepiej współpracować z nowym nosem i wzmocnionym wirem Y250. Podłoga w tegorocznej specyfikacji z widocznym zagięciem w pobliżu koła, co będzie prawdopodobnie bardzo mocno rozwijane w tegorocznych bolidach. Na podstawie dostępnych materiałów ciężko jednoznacznie określić, jednak wygląda na to, iż Alfa Romeo dzięki nowemu silnikowi Ferrari była w stanie upakować część elementów układu chłodzenia w centralnej części bolidu. A zatem, podobnie jak McLaren, zredukowano szerokość sidepodów, ułatwiając przepływ powietrza do przyciętej tylnej części podłogi. Prawdopodobnie okaże się to korzystne, pomimo konsekwencji, jaką jest podwyższenie środka ciężkości pojazdu. Bezpośrednio przed tylnym skrzydłem pojawiło się znacznych rozmiarów skrzydło T, które również jest próbą odzyskania części utraconej w wyniku zmian regulaminowych siły docisku z tyłu pojazdu. Oprócz skrzydła T, w tylnej sekcji nie zauważymy rewolucyjnych zmian. Aplikacja nowej skrzyni biegów Ferrari kosztowałaby dodatkowy żeton rozwojowy. Ciekawym spostrzeżeniem z pewnością będzie wciąż obecny kanał wylotowy spalin z zaworu wastegate, który nie jest wymagany od tego roku regulaminowo. To zdradza nam, iż Ferrari zdecydowało się pozostawić wastegate w najnowszej specyfikacji swojego silnika. C41 to bardzo ciekawy projekt z autorskim podejściem do rozwoju nosa. Należy jednak pamiętać, że wiele będzie zależeć od tego,
jak Ferrari usprawni silnik, z którym największe problemy były w zeszłym sezonie. Również trzeba zwrócić uwagę na to, iż żaden zespół nie chce odkryć swoich najsilniejszych kart podczas prezentacji bolidu. Dlatego z pełnym ocenieniem potencjału i możliwości nowego bolidu należy poczekać przynajmniej do testów, a najpewniej do pierwszego Grand Prix. Napiszcie w komentarzach, jakie są Wasze wrażenia po prezentacji nowego bolidu Alfa Romeo Racing Orlen. Do zobaczenia, cześć!